chcesz spędzić w Hiszpanii 6 czy powiedzmy 9 miesięcy, tych jesienno-zimowych, wiosennych miesięcy, kiedy w Polsce jest zimno, kiedy w Polsce jest krótki dzień, kiedy chcesz skorzystać z tego słońca, ale nie chcesz kupować tam nieruchomości, to oczywiście masz alternatywę i tą alternatywą jest wynajem długoterminowy. O tym dzisiaj dokładnie powiem w tym odcinku, jakie warunki trzeba spełnić, jak do tego podejść, jakie są procedury, jak się przygotować w Polsce i później jak wynająć to w Hiszpanii, a właściwie można to jeszcze wynająć w Polsce przez stronę internetową, ale czy w Hiszpanii musimy coś załatwić, jak się rozliczać z opłat, jak to wszystko wygląda, jak potem się rozliczyć, wrócić do kraju, czy musimy być rezydentem, czy nie musimy być rezydentem, a o tym, jak przenieść swoją emeryturę, to nakręciłem odcinek, zapraszam do oglądania, link jest w opisie. Taki najem na 6 do 9 miesięcy to się nazywa najem sezonowy czy najem długookresowy. To jest zupełnie coś innego niż najem krótkookresowy, który jest latem, który się odbywa przez strony typu Airbnb i Booking, to jest też istotne i na to trzeba mieć licencję. Natomiast na ten najem długookresowy nie trzeba mieć licencji i można w ten czas wynająć mieszkanie od osoby prywatnej albo też od firmy, czyli od osoby fizycznej albo od osoby prawnej. Dzisiaj dokładnie powiem, jak się do tego przygotować, co w Polsce załatwić, co musimy mieć i jak mniej więcej wygląda umowa najmu, co w tej umowie najmu powinno się znaleźć, żebyśmy my byli zabezpieczeni. Oczywiście wynajmujący też musi się jakoś zabezpieczyć, jaką płacimy kaucję, tak, jak wygląda rozliczenie. To wszystko dzisiaj powiem. To jest bardzo dobra alternatywa do zakupu mieszkania i jeżeli masz pracę zdalną, to nawet możesz tam się przeprowadzić z rodziną na te 8 czy 9 miesięcy. Natomiast jeżeli jesteś emerytem, no to praktycznie wsiadasz w samolot gdzieś w październiku i wracasz do kraju na początku czerwca i całą tą jesień, zimę i wiosnę spędzasz w Hiszpanii. Nie masz żadnych zobowiązań. Zaraz ci powiem, jakie musisz formalności wypełnić, czy musisz tam być rezydentem. Zaczynamy od tego, co należy zrobić przed wyjazdem do Hiszpanii. Jak w ogóle do tego podejść, jak rozpocząć? Otóż przed wyjazdem do Hiszpanii należy wyrobić sobie kartę ECUS. Karta ECUS to jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba się udać do NFZ-u i pobrać tą kartę. Te karty wydaje się praktycznie od ręki. Ta karta umożliwia do korzystania z publicznej służby zdrowia w Hiszpanii. Oni nie będą cię leczyć, powiedzmy, przy jakichś tam chorobach przewlekłych, ale jeżeli coś się stanie, dostaniesz się na izbę przyjęć, tak zwana urgencja medica. To praktycznie w każdym szpitalu jest ta urgencja medica i większość szpitali ma jakby dyżur cały czas, 24 godziny na dobę. I jeżeli masz taką kartę, to ta urgencja medica cię przyjmie i udzielą ci tej podstawowej pomocy medycznej. To w moim przypadku, to znaczy nie osobiście mi, ale znajomemu i wnuczce to było potrzebne i skorzystaliśmy z takiej urgencja medica i oni to bardzo szybko, bardzo dobrze robią. Dalej, po to, żeby wynająć oczywiście długoterminowo, to musisz mieć jakiś dochód. I musisz ten dochód udowodnić, bo wynajmujący będzie jak gdyby prosił cię o pokazanie mu dokumentów, bo on podpisze z tobą umowę powiedzmy na 9 miesięcy i będzie chciał zaświadczenie o emeryturze. Czyli na przykład z ZUS-u trzeba sobie wziąć, przetłumaczyć na język hiszpański czy na język angielski i takie zaświadczenie o na przykład emeryturze czy o zarobkach należy sobie przygotować i mieć to zaświadczenie, bo ono będzie potrzebne do podpisania umowy. Jakieś wyciągi bankowe potwierdzające posiadanie środków na utrzymanie. Dalej, znajdujesz mieszkanie i to mieszkanie znajduje się przez portal na przykład Idealista.es czy Fotokasa. Najlepiej takie mieszkanie znaleźć sobie już tutaj i rozpocząć jakby negocjacje, zarezerwować sobie to mieszkanie. Niemalże podpisać umowę, właściwie nawet można umowę podpisywać też zdalnie, ale powiedzmy zarezerwować sobie takie mieszkanie tutaj, żebyśmy dokładnie wiedzieli co, gdzie i jak. I do takiego mieszkanka potem się udajemy. Ważne jest to, czy wynajmujący jak gdyby przepisze na nas media, bo jeżeli on przepisze na nas media, to w ten czas będziemy musieli mieć ten numer NIE. Numer NIE uzyskuje się w bardzo prosty sposób, to jest wypełnienie formularza EX15, kosztuje to 10 euro
i praktycznie dostaje się to od ręki, tylko trzeba iść do biura, to się nazywa Oficina de Extranjeros, czyli takiego biura dla imigrantów. I w tym biurze dla imigrantów to się praktycznie załatwia, trzeba wypełnić formularz, opłacić opłatę i mamy ten numer NIE. To nie jest dokument, to jest numer. Właśnie mając ten numer możemy założyć konto w banku, a to może nam być potrzebne do rozliczania się właśnie z tych opłat typu woda i prąd. Z reguły są to właściwie dwa media, tylko woda i prąd. No czasami dochodzi oczywiście internet, jeżeli ten internet będziemy potrzebowali, jak najbardziej internet też. Natomiast z reguły tam nie ma gazu. Jeżeli chodzi o zimę, no to spokojnie wystarcza takie ogrzewanie z takiej klimy, która ma też funkcję grzania. I gotujemy na prądzie, ogrzewamy się prądem, tego prądu tam za dużo nie zużyjemy. Takie media średnio miesięcznie dodatkowo do czynszu, do wynajmu to jest między 100 a 150 euro. To mi się wydaje, że to wystarczy. Teraz, po przyjeździe do Hiszpanii, oczywiście zajmujemy to mieszkanko, podpisujemy tą umowę, załatwiamy sobie numer NIE, jeżeli on jest oczywiście potrzebny i warto sobie załatwić meldunek, dlatego że tak zwane empadronamiento. Ten meldunek może nam być potrzebny na przykład, żeby dostać kartę komunikacyjną dużo taniej. Są takie miejscowości, które tym, którzy są zameldowani w tej miejscowości, takie karty komunikacyjne wydają za darmo. Mamy darmowy bilet, którym możemy poruszać się komunikacją miejską. To jest czasami bardzo fajna sprawa, bo tam sieć autobusów jest rozwinięta i możemy lokalnie autobusami się poruszać, mając taką kartę, mając zameldowanie, poruszamy się praktycznie za darmo. Teraz, jeżeli jesteśmy na miejscu, ale mamy tą kartę EKUS, ale chcemy mieć jakby rozszerzoną opiekę zdrowotną, to warto sobie załatwić dodatkowe ubezpieczenie medyczne. To sobie można wykupić takie ubezpieczenie medyczne w zależności od tego, jaki zakres chcemy, gdzie i co. Są szpitale publiczne i jest też bardzo jakby szeroka sieć szpitali prywatnych, które też to jakby respektują. W związku z tym można też sobie wykupić dodatkowe ubezpieczenie medyczne. Ja już mówiłem w filmie na temat przeniesienia sobie emerytury do Hiszpanii, który tutaj polecam i który link jest w opisie, że są banki internetowe i warto sobie zrobić konto w takim banku internetowym i wówczas możemy się z takiego banku internetowego, czy to będzie Revolut, czy to będzie na przykład N26, który działa w Hiszpanii, możemy się spokojnie rozliczać, jeżeli chodzi o media, internet, to wtedy spokojnie możemy się z tego banku rozliczać. Będziemy też mieli kartę typu Visa czy kartę Mastercard, będziemy tą kartą mogli płacić, więc bardzo fajnie taką oczywiście aplikację w telefonie, czyli praktycznie możemy tą kartę mieć w telefonie, płacić telefonem. I to jest bardzo fajna rzecz i potem takie konto z reguły jest darmowe, jeżeli chodzi o banki internetowe, więc to nas nie będzie kosztowało, a jest to wygodne, możemy sobie takie konto spokojnie założyć już tutaj w Polsce. I oczywiście przed wyjazdem z powrotem do Polski należy się oczywiście rozliczyć, należy zgłosić to wymeldowanie w danej miejscowości i sobie spokojnie wracamy i już jak gdyby pozbywamy się wszystkiego, co tam w tej Hiszpanii mieliśmy. Jeszcze warto wspomnieć, że dobrze sobie wykupić tam lokalną kartę SIM, żebyśmy na przykład mieli też internet poza jakby domem, czy poza lokalem, w którym mieszkamy, żebyśmy tam mieli tani internet lokalny i żebyśmy też mogli odbierać rozmowy za darmo, telefoniczne. Możemy tam mieć swój numer telefonu, ale jeżeli tam jesteśmy dłużej niż 3 miesiące, to nasz operator stwierdzi, że ten roaming trwa za długo i będzie nam liczył za rozmowy roamingowe. One już nie będą w pakiecie, one już nie będą za darmo, tylko one nas będą kosztować, więc tą kartę SIM warto sobie tam oczywiście kupić. Popatrzmy sobie teraz, co powinno się znaleźć w takiej umowie najmu, czyli to contrato de arrendamiento i wynajmujący to jest arrendador, a najemca to jest arrendatorio. I mamy to właśnie te dwie strony, czyli musimy mieć oczywiście swoje dane, najlepiej nasz paszport. W przypadku tego hiszpańskiego właściciela to musi być jego dowód osobisty. Oni to nazywają DNI, to jest numer osobisty.
I oczywiście musi być adres, szczegółowy opis tego lokalu, informacja o jakichś tam przynależnościach, czy jest tam miejsce parkingowe, czy jest jakaś komórka lokatorska, czy na przykład jest jakiś ogródek. Cel najmu to też jest ważne, na przykład na cele mieszkalne. Nie będziemy tam prowadzić żadnej działalności komercyjnej. Oczywiście czas trwania umowy, możliwości jakieś przedłużenia, aneksy. Ten nasz czynsz, czyli to się po hiszpańsku nazywa renta, ten miesięczny czynsz, termin płatności, tak, i sposób przelewania na przykład, czy to będzie gotówka, czy to będzie przelew. Z reguły przy takim najmie długoterminowym stosuje się mniej więcej 2-miesięczny, powiedzmy, czynsz jako kaucję. Miesięczny lub 2-miesięczny, chyba częściej nawet występuje tak zwany 2-miesięczny, to jest właśnie ten depozyt, czyli ta fianca i jakieś tam warunki zwrotu tego depozytu po zakończeniu oczywiście umowy. Opłaty, za co my płacimy, za co płaci wynajmujący, na przykład energia elektryczna, woda, gaz. Czasami jest to wliczone w najem, ale w ten czas on odpowiednio oczywiście drożej kosztuje. Może czasami być jakieś opłaty wspólnotowe czy podatek od nieruchomości. Tu musimy się jakby dokładnie zorientować, co ten wynajmujący jeszcze chce od nas, żebyśmy też opłacali. Warto też określić stan techniczny, wyposażenie tego lokalu, żeby nie było potem problemu przy zdaniu tego i przy odebraniu kaucji. No oczywiście zasady użytkowania, że na przykład nie możemy tego podnajmować bez zgody właściciela. Pytanie też oczywiście, czy możemy tam przyjmować jakąś rodzinę czy znajomych. To też powinno być dogadane. To nie zawsze musi być na piśmie zrobione, ale powiedzmy to powinno być dogadane, czy możemy tam kogoś sobie zaprosić z Polski, tak, i będzie u nas przebywał, czy rodzina, czy znajomi. Pytanie też o zwierzę, czy mamy jakieś zwierzęta. Czasami te zwierzęta są dopuszczane, czasami te zwierzęta są raczej wykluczone, tak. I oczywiście warunki wcześniejszego rozwiązania umowy, co się stanie, jeżeli nas sytuacja zmusi do wcześniejszego powrotu, lub też wynajmujący będzie chciał zerwać tą umowę, czy mamy jakiś okres wypowiedzenia, na przykład stosuje się z reguły takie 30 dni, no i czy są jakieś kary za zerwanie, ewentualnie ubezpieczenie, to też jest ważne, czy my powinniśmy jeszcze mieć jakieś dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze strony najemcy, tak, jakieś inspekcje lokalu, czy on może tam przyjść i ten lokal powiedzmy oglądać, tak, jakiekolwiek regulacje prawne, dodatkowe klauzule, jakieś załączniki, czyli protokół zdawczo-odbiorczy, ilość kluczy, którą dostajemy, tak, jakieś kopie dokumentów, depozyty wpłat. I dobrze jest, żeby taka umowa była przetłumaczona na język polski i hiszpański, żebyśmy mieli tą umowę w obu językach, dlatego żebyśmy ją jakby dobrze zrozumieli, żeby ona była dla nas zrozumiała i dla wynajmującego oczywiście powinno być to samo brzmienie. I w tym momencie, mając taką umowę, spokojnie przygotowujemy się do tego w Polsce i wyjeżdżamy. Co należy zrobić w Polsce? No, w Polsce robimy ten EKUS, dokumenty finansowe i możemy sobie załatwić to mieszkanie. Po przyjeździe załatwiamy sobie meldunek i jeżeli to jest potrzebne, to numer NIE i to dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Podczas pobytu rachunek bankowy, płacimy za czynsz, tak, chodzimy na spacery, korzystamy ze słońca, korzystamy z pobytu w Hiszpanii. Przed wyjazdem rozliczamy się z wynajmującym, wyrejestrowujemy i wymeldowujemy się. I to jest praktycznie wszystko, żeby wynająć sobie długoterminowo mieszkanie. Wynajem sezonowy czy wynajem długoterminowy na Costa Blanca, ponieważ Costa Blanca znam i mogę o tym powiedzieć nieco więcej. Od razu zaznaczam, że wynajem długoterminowy i sezonowy może być problemem, jeżeli chodzi o te letnie miesiące, bo w ten czas większość tych lokali wynajmowanych jest wynajmowanych na okres wakacyjny, a więc krótkoterminowo, czyli od połowy czerwca do połowy września wynajem długoterminowy czy wynajem sezonowy może okazać się problemem, ponieważ te mieszkania są po prostu rzucane na rynek taki krótkoterminowy do jakichś tam Airbnb czy Booking. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy jesień, zimę i wiosnę, tam spokojnie do połowy czerwca, to taki wynajem długoterminowy w Hiszpanii to jest bardzo, bardzo sensowna rzecz, ponieważ lokale, nie wiem, jednopokojowe, takie kawalerki,
czy nawet z jedną sypialnią dwupokojowe, czy nawet dwusypialniane, takie około 60 m2, są oferowane w bardzo sensownych cenach. Dlaczego ja o tym mówię? Ja nie jestem agentem nieruchomości. Ja nie mam interesu z tego, żeby komuś sprzedać mieszkanie, czy żeby komuś na przykład polecić i wynająć. Po co ja to w ogóle robię, prawda? Ja to robię dlatego, że wy zasługujecie na, powiedzmy, niezależną, rzetelną informację. Oczywiście ja zachęcam, żeby tą informację, którą ja podaję, żeby ją konfrontować z innymi źródłami. W ten czas ona się jakby staje w pełni rzetelna, dlatego że możecie mieć informacje z różnych źródeł, pewne rzeczy mogą się potwierdzić, co do innych możecie mieć wątpliwości. Trzeba zawsze konfrontować informacje. Natomiast ja, jako powiedzmy osoba zupełnie niezależna, niezwiązana z rynkiem nieruchomości w Hiszpanii, ale ja się interesuję tym rynkiem i znam ten rynek, w związku z tym wypowiadam się, ponieważ zależy mi, żebyście mieli niezależną informację od kogoś, kto nie jest agentem, dlatego że ja nie mam nic przeciwko agentom, ale agent zawsze powie to, przede wszystkim to, co chce powiedzieć, ale powie też to, co wy chcecie usłyszeć. Agent was bardzo szybko wyczuje i będzie mówił dokładnie to, co chcecie się dowiedzieć, czy to, co chcecie usłyszeć. I po rozmowie z agentem będziecie bardzo zadowoleni, bo usłyszeliście dokładnie to, co chcieliście. A to też nie o to chodzi. Trzeba usłyszeć dokładnie to, co jest faktycznie, tak? To, co jest prawdą. Dzisiaj chcę powiedzieć o wynajmie takim sezonowym czy długoterminowym na Costa Blanca. To jest opcja dla osób, które mają pracę zdalną. To jest super opcja dla osób, które mają pracę zdalną, ale to jest też bardzo dobra opcja dla osób, które pobierają świadczenie z ZUS, które są nieaktywne zawodowo, czyli emerytów, czy powiedzmy szerzej osoby pobierające świadczenie z ZUS. Natomiast chcę pokazać dzisiaj taką przykładową lokalizację, w której jest mieszkanie dwusypialniane, czyli trzypokojowe. Tutaj też jak wyszukujemy na przykład na stronach internetowych, to tutaj jest ciekawa rzecz, że jeżeli mówi się o dwóch pokojach, czy o jednym pokoju, to się mówi zawsze o sypialni. Czyli na przykład kawalerka to jest 0 pokoi, ponieważ nie ma osobnej sypialni, czyli to jest jedno pomieszczenie. Natomiast jak mamy jeden pokój, to jest jedna sypialnia plus salon, czyli to są jakby w naszym pojęciu to są 2 pokoje. Tutaj mówimy o przykładowej nieruchomości, która ma 3 pokoje, czyli ma 2 sypialnie, jest w super fajnym miejscu, ale to podaję jako przykład, ponieważ takich nieruchomości naprawdę zbyt dużo nie ma. I od razu mówię, że to jest rynek dosyć trudny, ponieważ ten najem długoterminowy na Costa Blanca, są takie nieruchomości oferowane, są takie apartamenty oferowane, ale nie jest tego multum, nie jest tego zatrzęsienie. Naprawdę można taką ofertę znaleźć, ale to nie jest tak, że są ich tysiące, są ich powiedzmy między 100 a 200, także ten rynek nie jest jakiś gigantyczny. W związku z tym, jeżeli ktoś chce taką decyzję podjąć, to na przykład dobrze się już zastanowić, dobrze się już dużo wcześniej do tego przygotować i poszukać sobie taką nieruchomość, ponieważ jest naprawdę mnóstwo chętnych i tych lokali na wynajem, aż tak dużo, długoterminowe, aż tak dużo nie ma. Natomiast jeżeli znajdziemy taką nieruchomość, a tutaj przykładowo pokazuję, ona jest dostępna jeszcze w tej chwili, ona kosztuje 650 euro plus te media, czyli te powiedzmy 150 euro by trzeba doliczyć, ale tam jest też garaż w tej nieruchomości, więc taka nieruchomość za 650 euro w idealnym miejscu. Miejsce jest rewelacyjne, ponieważ mamy, oczywiście to zależy od tego, czego oczekujemy po takim apartamencie i po takim miejscu. Jeżeli oczekujemy, powiedzmy, spokoju, jakiejś takiej intymności, spacerów, nie ma hałasu, nie ma dużo ludzi, jest bardzo blisko plaża, jest bardzo blisko piękna marina, gdzie można wypić kawę czy sangrię, to jest miejsce idealne. Jeżeli ktoś chce być w większym mieście, to oczywiście polecam Torrevieja czy Alicante, czy jakieś inne miasta, Benidorm oczywiście, Denia. To są takie miejscowości, które są większymi miejscowościami. Alicante to jest po prostu duże miasto, to jest miasto, które ma chyba 700 000 mieszkańców, więc to jest bardzo duże miasto. Torrevieja ma około 100 000 i robi wrażenie takiego, powiedzmy, małego, prowincjonalnego wręcz miasta. Natomiast to miejsce, które ja chcę pokazać, ono jest rewelacyjne, ponieważ ono daje ci intymność, ciszę i spokój. Oczywiście pod warunkiem, że właśnie tego szukasz, tak? Jeżeli jesteś parą emerytów,
która chce mieć ciszy, spokoju, która chce sobie spacerować, która chce mieć naprawdę taką intymność i spędzić tam 8 miesięcy w oderwaniu troszeczkę od tych takich, nie wiem, codziennych spraw, to miejsce jest po prostu idealne. Mamy tutaj supermarket w odległości pieszej około 25 minut. To jest market sieci Konsum. On jest jeden z tańszych w Hiszpanii. Dobrze zaopatrzony, dobre ceny są, jest dużo promocji, więc ten market to jest 25 minut, ale na rowerze to jest tam 5-7 minut, jeżeli byśmy taki rower tam mieli. Plaża to jest dosłownie 3 minutki, to jest raptem tam 300-400 metrów do plaży. Do kościoła to jest też 5 minut, jest tam kościół, który ma mszę i oczywiście te msze są po hiszpańsku, tak, ale msza jest. I też w odległości 10 minut jest szpital, jest klinika, w której się mówi po hiszpańsku, po angielsku i też można się dogadać po niemiecku. Więc naprawdę mamy tutaj sytuację absolutnie komfortową, bo jesteśmy otoczeni zielenią, mamy dosłownie 3 minuty do morza, a oprócz tego mamy takie miejsca, które są też nam na przykład potrzebne, tak? Możemy skorzystać właśnie z mszy, czy możemy iść skonsultować się z lekarzem, tam są różne specjalności, więc to miejsce jest idealne. I wynajem jest naprawdę dobrym pomysłem, jeżeli się nie chce kupować nieruchomości, ale chce się spędzić, nie wiem, 8 miesięcy w Hiszpanii, te zimowe 8 miesięcy w Hiszpanii. Nie ma lepszego pomysłu. Oczywiście kamper, ale kamper to jest troszeczkę inna historia. Ten kamper też trzeba kupić, on też kosztuje, albo go wynająć, to też kosztuje i podejrzewam, że to wynajęcie takie długoterminowe może kosztować mniej niż wynajęcie kampera. Kamper to jest troszeczkę inny pomysł jakby na spędzenie tego czasu. Natomiast ja mówię o kimś, kto chce mieć takie właśnie ustronne miejsce, chce spędzić tam, nie wiem, 8 miesięcy w takim spokoju, w oderwaniu od rzeczywistości troszeczkę, gdzie ma zieleń, gdzie ma spacery, gdzie ma stadiony, bo tu można pograć w padla, można pograć w tenisa. Są restauracje, kawiarnie, to jest oczywiście czynne cały rok. Tutaj można być na świeżym powietrzu, można korzystać też z tak zwanej kultury fizycznej, z atrakcji tego, które daje ta okolica. Naprawdę polecam i robię to nie dlatego, że mam jakikolwiek interes, żeby wam cokolwiek sprzedać, tak? Tylko mam po prostu interes w tym, żebyście dobrze wybrali dla siebie, żebyście skorzystali z tego, co oferuje wam Hiszpania, czy to, szerzej to, co oferuje wam życie na przykład na emeryturze, tak? I to miejsce, a takich miejsc jest wiele, ale trzeba dobrze poszukać, bo to nie jest tak, że jedziecie do Hiszpanii i od razu znajdujecie idealne miejsce. Nie, trzeba troszeczkę poszukać, ale takie miejsca są i na Costa Blanca takich miejsc troszkę jest. Ja oczywiście je znam, ponieważ ja się tam bardzo dobrze poruszam, w związku z tym ja te miejsca wszystkie znam. Wiem, jakie są wady, jakie są zalety, ale polecam wam to miejsce nie dlatego, że mam jakikolwiek interes, żeby je tutaj wam polecić, tylko ono po prostu jest fajne. Ono jest super fajne i powiem szczerze, że ja bym się nawet zamienił z tym miejscem, w którym aktualnie mieszkam, na tamto, ale nie zrobię tego, bo jest mi tam dobrze, gdzie jestem.